więc na to zwracam uwagę. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jest dzisiaj sobota, więc korzystając z tej okazji pojechaliśmy nagrywać, tym bardziej, że jest sporo recek do nagrania i które, powiedzmy sobie szczerze, odwlekałem już dość długo ze względu na to, że co miałem jechać nagrywać, to padał śnieg, a w śniegu, jak wiadomo, kulek nie za bardzo widać, więc trzeba było niestety przekładać i taki mamy teraz efekt. I czym się dzisiaj zajmujemy? Nagrywamy dzisiaj dwie recki, jeden film gadankowy na życzenie patronów i z pomocą patronów, oraz będziemy nagrywali coś dzisiaj ze skrzatem, bo skrzat ma jakiś niecny plan. No ale zobaczymy później, bo ja powiem szczerze, nie do końca znam szczegóły, ale nie to mnie w tej chwili interesuje. Teraz zajmujemy się recenzją i zaczynamy od recenzji cymoklamki od Begady, czyli CM131 Custom, czyli repliczka, którą kupujemy od Begady. Tutaj takie coś, cudo, w takim kartoniku. Co prawda, od razu mówię, klamki tutaj nie ma ze względu na to, że klamki używam i klamka jest taka, że już nie wejdzie mi tutaj do oryginalnego opakowania, więc na razie zajmujemy się tylko kartonikiem, a zaraz przejdziemy do klameczki. Co do samego kartonika, ładny, cymowski karton, kolorowy, mi się podoba, całkiem fajny. Mały, więc nie potrzeba moim zdaniem uchwytu. Z tyłu mamy opisane, co tam dostaniemy w zestawie, bo tu mamy ładowarkę, mamy baterię opisaną. Replika jest na łożyskach kulkowych. No, replika na łożyskach kulkowe, to czemu tak słabo reaguje? Ale to mniejsza. I mamy też tutaj, z tej strony mamy opis od Begady, to jest taka naklejka, gdzie jest między innymi pokazane, że mamy tutaj inny system elektroniki, Core AEP, mamy system do kręcenia od Begady, mamy gumkę od Begady, mamy LiPo 11.1, mamy ładowarkę i mamy gwint 14 mm do tracera czy do czegoś takiego. To oczywiście logo Begady, cyma i tak dalej, i tak dalej. Więc tyle, jeżeli chodzi o pudełeczko. Całkiem zgrabne, mi się pudełeczko akurat podoba. W środku co znajdujemy? Pierwsze co, to są papiery. To jest test od Begady na chrono. Co oni nam tutaj napisali? Około 0,36-0,37 Joule. O dziwo, dzisiaj na testach na kulkach 25 mieliśmy więcej. Przy temperaturze -2. Na chopku ustawiałem do kulek 0,25, więc wynik naprawdę spoko. Była też kartka taka z czego nie robić, jak się nie zabić tą zabawką, ale gdzieś ją zgubiłem. Bo nie ukrywajmy, ta klamka leży miesiąc u mnie, ponad. Więc troszkę się gdzieś już trochę zdewaluowała. I co mamy dalej? Dalej mamy paczkę kulek niezidentyfikowanego pochodzenia różnych kolorów, powiem wam szczerze, bo jedne są bardziej białe, inne mniej. No ja do klamki... Słucham? Tak, mieszanka bio ze zwykłymi, tak? Nie, bo to są... Tracery zwykłe, dokładnie, bo w sumie masz gwint, nie? Ale naprawdę kolor tych kulek mnie nie przekonuje. Ja bym ich do repliki swojej chyba nie włożył i zresztą jak widać zapakowane i w życiu nigdy żadnej lufy nie zobaczą, przynajmniej nie u mnie. Dalej, jak już mamy o kulkach mówimy, to mamy też szybką ładowareczkę. Zwykła cymowska szybko ładowarka na około 100 kulek. Żadna rewelacja, ale fajnie, że jest. Tak, może się przydać, może ktoś nie ma, więc fajnie, że jest w zestawie, mimo że to nieduży koszt. Dalej mamy imbusik. Co prawda tu jest też karta pamięci, ale tym się nie przejmujcie, karty pamięci tu nie było. To jest moja karta pamięci, żebym nie zgubił, bo nam coś dzisiaj szwankuje aparat. Ale mamy imbusik, który służy, to jest imbusik, o ile pamiętam, 0,9 mm, który służy do ewentualnego demontażu selektora ognia w replice. Warto nie zgubić, bo takie imbusy to nie jest coś, co znajdziecie w pierwszym lepszym sklepie. Dalej mamy wyciorek, krótki wyciorek kompozytowy, ale jest. Może się przydać, czy zacinka, czy wyczyszczenie lufy, jak ktoś czyści lufę w cymoklamkach, bo to wiem, że to u niektórych będzie zbrodnia. Dalej mamy ładowarkę na USB, która ładuje LiPo przez balancer. Oczywiście LiPo 11.1, czyli do baterii dedykowanej. Jeżeli mamy LiPo 7.4, to nie za bardzo jesteśmy w stanie z tego skorzystać ze względu na te gniazdo. To jest gniazdo balancera typowo do 11.1, czyli 7.4 tym nie naładujemy. To się daje wcisnąć, ale ja bym nie polecał. I na końcu mamy baterię 11.1 od Begady. Od Begady? Tak, to jest faktycznie od Begady. To przynajmniej logo ma Begady na sobie. To jest 11.1 700 mAh 30C.
W cieple chodzą dobrze, w zimnie chodzą słabo. Więc na to zwracam uwagę. Do tego ta bateria już jest martwa, ale czemu jest martwa, powiemy później. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o kartonik. Teraz możemy zająć się elementem najwłaściwszym, czyli klameczką. Co fajne, to jest kabura od CM127. Ona mieści tą klamkę. Jedyne co, to musiałem tutaj zrobić otwór, bo normalnie ta kabura nie była przystosowana pod tłumik czy coś, więc była z przodu po prostu zaślepiona przez Falcona. Więc ja byłem zmuszony po prostu wyciachać otwór, żeby być w stanie włożyć klamkę ze względu na ten po prostu dodatkowy gwint. Co więcej, jeszcze do kabur od razu powiem, tak, kabura od Glocka, też kydeksowa od Falcona, przyjmuje tą klamkę, co prawda wchodzi cholernie ciasno, ale daje się wcisnąć, co prawda bez kolimatora, bo ja tu już mam kolimator założony, bo ja mam kaburę niestety bez wycięcia na kolimator. Tutaj mam miejsce, w kaburze Glockowej nie mam. I kabura do Glocka 17 kompozytowa od IMI Defense też niestety nie przyjmuje tej klamki, jest ona za duża, ale do Glocka 20 już tak. Więc na to zwracam uwagę. Kabura od Glocka 20 przyjmuje tą klamkę, też wchodzi ciasno, ale daje się. Największy problem jest wtedy tutaj przy kabłą, ale jest to do ogarnięcia. Z kabury idą na bok i możemy przejść do samej klameczki. Ja zdejmę te rękawiczki, mi przeszkadzają bardziej. Jak to się prezentuje? Klameczka wygląda dość fajnie. Powiem szczerze, zewnętrznie jest bardzo zbliżona do klamki od Nowlicza. Co prawda zamek jest sam dół. To jest praktycznie to samo, co mamy w Nowliczu, jeżeli chodzi o wykonanie. Trochę inna faktura tutaj na chwycie, ale ogólnie konstrukcyjnie bardzo podobnie. Natomiast to, co się różni, to jest głównie zamek. Przechodzimy tak naprawdę do opisu zewnętrznego. I tak samo jak w klamce od Nowlicza. Z przodu mamy nakładkę na gwint i pod spodem, jak łatwo się domyślić, skoro jest nakładka, to mamy gwint. Gwint jest 14 lewoskrętny, więc typowy gwint do tracera, do jakichś tłumików czy czegoś takiego, więc nie ma problemu, jeżeli chcemy z tą klamką gdzieś tam po cekubie latać i bawić się, to jak najbardziej jest ta opcja, żeby sobie tracerka sobie dodatkowo wstawić. Ewentualnie jeżeli ktoś by ją chciał wyciszyć, ale powiedzmy szczerze, ona nie jest bardzo głośna i głównie dźwięk wydobywa się tutaj stąd z mechanizmu, więc wyciszenie raczej wyjdzie tak sobie. Dalej mamy zameczek. Zameczek jest naprawdę moim zdaniem bardzo ładny. Nie wiem jak to powiedzieć, powycinane w takie ładne wzory od góry. Mamy oczywiście nacięcie, gdzie widać lufę taką ładną, złotą, zewnętrzną oczywiście, nie broń wewnętrzną, broń Boże. Mamy tutaj wycięcie niby na wyrzutnik łusek, nawet mamy z napisem 9 mm, tak jakby jest to w palnym powiedzmy Glocku. Więc naprawdę zamek wygląda bardzo zacnie. Mamy oczywiście z tyłu przełącznik trybu ognia, czyli na górze mamy ogień pojedynczy, na dole mamy ogień automatyczny. I cały ten zamek, cała ta góra jest wykonana z metalu. Nie tak jak w cymoklamkach, że góra jest zazwyczaj plastikowa. Tutaj faktycznie mamy metalową tą obudowę i bardzo fajnie. Bardzo fajnie to powiedzmy się komponuje. Co prawda dodaje trochę wagi. No ale przyjmijmy szczerze, wadze jest to zbliżone do palniaka. Jeszcze dodatkowo mamy oczywiście przyrządy celownicze. Mamy muszkę, szczerbinkę. Na muszce mamy białą kropkę. Na szczerbince mamy takie U białe, też żeby ładniej widzieć przyrządy celownicze, więc też spoko, ale to chyba co najfajniejsze w tym zamku to jest to, że od razu mamy otwory pod zamontowanie kolimatora. Nie musimy kombinować z jakimiś dodatkowymi płytkami, jak to w Nowliczu jest, że musimy dokupić płytkę i dopiero do tej płytki montujemy kolimator. Tutaj po prostu są gwinty i bez problemu montujemy kolimator, tak jak widać ja mam RMR-a zamontowanego, bez żadnego problemu. Jedyne co, to zwracam uwagę, oryginalne śruby montażowo do RMR-a są trochę za krótkie i musiałem dać dłuższe śruby i tam zaraz wam pokażę w środku jak, też musiałem coś przerobić, żeby to tam ładnie weszło. Sam zamek jest zdejmowany tak samo jak w CM127, czy w cymoklamce, czy cymoglocku, czyli tych wszystkich replikach powiedzmy, gdzie mamy przycisk z tyłu. Tu mamy z tyłu za zamki mamy przycisk, wciskamy go i odblokowujemy wtedy zamek. Jest to chyba najlepszy system trzymania zamka, bo na przykład w cymoberetkach i tak dalej, w cymokolcie mamy trzymanie zamka przez dźwignię tutaj. Jeżeli ją opuścimy, to możemy zdjąć zamek, jeżeli ją podniesiemy, to zamka nie możemy zdjąć i to po prostu blokuje przesuwanie się zamka przód-tył. A faktycznie przed uniesieniem zamka trzymają go tutaj takie dwa małe elementy. I niestety w cymoberetcie jest to element, który bardzo szybko pęka, bardzo szybko się psuje. Więc ja się cieszę, że tu jest zachowany ten chyba najlepszy, najsolidniejszy system otwierania zamka. I przede wszystkim taki, który jest na tyle schowany, że ciężko go zepsuć.
Co do jeszcze tych śrub, jak już wtedy wspominałem, tutaj mamy tą pokrywkę mechanizmu, gdzie tu mamy dostęp do dyszy, do sprężyny dyszy i tak dalej. I tutaj ten plastik, ja niestety musiałem lekko przyszlifować z prawej strony, ze względu na to, że w środku miałem ciut za długą śrubę, tutaj w środku, która trzyma kolimator, i ona mi się tutaj opierała o plastik, więc musiałem ten plastik troszeczkę zebrać, żeby zrobić po prostu miejsce dla śruby. Co więcej, mamy tutaj od razu po zdjęciu mamy regulację chopka i jak widać jest to regulacja od Begady. Całe ramię i pokrętło jest od Begady i o dziwo działa bardzo dobrze, ale to nie uprzedzamy faktu, no bo jeszcze będziecie oglądać, jak wyglądało to na testach. Moim zdaniem chopek jest naprawdę super. Jedyna wada to niestety potrafi się samo rozregulowywać, na co zwracam uwagę. Przy dłuższej ilości strzałów potrafi się po prostu, to pokrętło chodzi po prostu za luźno. Ja je lekko smyram i ono już mi się obraca. Mamy też tutaj pod lufą klasycznie mamy miejsce na baterię i jako, że jest to LiPo, które jest podłączane na micro T-Connect, na ten malutki czarny wtyk, to niestety jest tu bardzo ciasno. Ja bardzo sobie chwalę te repliki, w których zachowywałem w cymoklamkach standardowe te gniazdo na baterię, czyli po prostu wsuwam baterię, jak chcę ją wypiąć, to tu mam dźwigienkę, pyk i wysuwam baterię. Było to dużo wygodniejsze niż upchanie tej baterii tutaj, szczególnie tej 11, bo raz, sama bateria wchodzi tutaj bardzo ciasno, dwa, musimy jakoś umieścić tutaj obok niej, dosłownie obok, bo przewody są dość krótkie, T-Connecta, daje się to zrobić, tak jak widzicie u mnie jest to tutaj, jest teraz rozłączone i jeszcze musimy gdzieś wtyk od balansera upchnąć. I ja go tutaj muszę upychać z przodu, te kable są mocno pouginane, powciskane, żeby to w ogóle wchodziło, więc nie jest to najwygodniejszy system i na to od razu zwracam uwagę. Wolałbym osobiście, żeby ta bateria była dalej wpinana w ten klasyczne gniazdo, które jest w cymoklamkach. Po prostu wydaje mi się, że to lepszym systemem. Może wtedy jest trudniej troszkę z balanserem i tak dalej, ale naprawdę działa to moim zdaniem lepiej. Już powiedzmy ogadaliśmy sobie górę całą, to jeszcze przechodzimy na dół. Na dole, z przodu, w replice, oczywiście dół już jest polimerowy, nie jest to broń Boże metal, no tak jak powiedzmy w oryginalnym bloku. Na dole mamy szynę RIS. Klasyczna szyna RIS, normalne wymiary, nie tak jak w wielu cymoklamkach, że tutaj powiedzmy słabo to się wszystko trzyma, czy na przykład wgłębienia są płytsze, co jest na przykład problemem w Coltach i mi ta na przykład kamera spadała stąd przy strzelaniu. Tutaj nie było tego problemu, to się wszystko nagra, nie? Dźwięk Predatora w tle. Dobra, mało ważne, nic na to nie poradzę, przepraszam za dźwięk tła. Mamy dość ciekawie wykonaną osłonę spustu. Taka fikuśna, powiedzmy szczerze, nic to nie zmienia, no chyba, że ktoś chce tutaj, żeby mu palec nie spadał w dół, nie? Jak będzie się składał, no ale pal licho. I mamy spust też z naciskowym bezpiecznikiem, czyli mamy dwuelementowy spust, który jeżeli spust naciśniemy lekko bokiem, to nie jesteśmy w stanie wcisnąć go do końca, on się blokuje. Dopiero kiedy naciśniemy go w sposób prawidłowy, czyli środkiem, dopiero wtedy jesteśmy w stanie faktycznie oddać strzał. Dodatkowo tutaj nad spustem mamy blokadę spustu mechaniczną, już taką, jeżeli to przesuniemy w dół, to nie jesteśmy w stanie w ogóle wcisnąć spustu. Co byśmy nie robili, to spust się nie wciśnie. Dalej okładziny są klasyczne okładzinki, tak samo jak w SSE 18 są niedemontowalne. Po prostu mamy w środek wpuszczone piny, które przechodzą przez cały chwyt. To moim zdaniem akurat fajne, bo dużo lepiej to wygląda niż te takie wklejane okładzinki, które się tam potem odklejają, bo niestety akurat mi się to zdarzyło. I chwyt też jest wyprofilowany bardzo fajnie. Tu mamy miejsca takie pogrubienia na palce. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, mam nadzieję. Tak? No, stąd do nich pójdę. Bardzo fajnie to wychodzi i naprawdę chwyt jest dzięki temu bardzo przyjemny. I mamy też zrzut magazynka. Zrzut magazynka jest standardowego rozmiaru jak w cymoklamkach, nie jest powiększony jak w SSP E18. SSE 18, o tak. Oczywiście w zestawie też mamy jeden magazynek, to jest magazynek na około chyba 28 kulek 30. Standardowy magazynek od cymoklamek, od CM030, CM127 to są te same magazynki, więc te same magazynki, jeżeli macie, to pasuje. Super, że mamy MOSFET oparty na mikrostykach, bo mamy wykrywanie przełącznika trybu ognia na mikrostyku. Tu go widać, ja go będę potem replikę rozkładał, to będziecie to widzieć. Mamy spust na mikrostyku, mamy przerywacz na mikrostyku, ale sam MOSFET w środku jest naprawdę słabej jakości. Bo powiem wam szczerze, zostawiłem tą klamkę z baterią na trochę ponad 24 godziny, bo przyjechałem rano na strzelanie, podłączyłem baterię, tam koło 9 powiedzmy podłączałem tą baterię. Po strzelaniu zapomniałem tą baterię odpiąć
Wróciłem do domu, klamka poleżała do następnego dnia i koło 12 sobie przypomniałem, że przecież nie odpiąłem baterii, poszedłem ją odpiąć i niestety bateria już była rozładowana do zera, dosłownie do zera i ta bateria jest martwa, dlatego drugą baterię mam martwą, bo ja sobie zamówiłem od razu dodatkową 11, nawet nie wiedząc, że w zestawie jedna będzie, bo zakładałem, że dostanę jakąś badziewną baterię, więc zamówiłem sobie, mówię, 11 na testy. I dobrze to zrobiłem, bo jedna bateria już nie żyje. Klamka rozładowała w ciągu doby tą baterię do zera. Okej, ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to w ciągu doby, no to jaki to problem? Przecież wystarczy pamiętać, żeby odłączyć. No tak, ale pomyślmy, że jesteśmy na 48-godzinnym milisimie. I kiedy ja mam tą baterię odłączać? Nie wiem, mam podłączać ją dopiero kiedy będę wiedział, że będę używał klamki. To nie jest wygodne w tej replice, to nie jest 30 sekund, to jest kurczę dobre 2-3 minuty kombinowania. Tyle słowem powiedzmy opisu zewnętrznego i trochę moich takich pierwszych wspomnień z użytkowania. No i co, idziemy do warsztatu, otworzymy i zobaczymy jak to wygląda w środku i co ewentualnie można jeszcze poprawić. No to bierzemy się za rozkładanie. Jest to chyba pierwsza recenzja, w której rozkładam klamkę w ramach recenzji. Zazwyczaj poza podstawowymi rzeczami tego nie robię, ale jako, że jest to elektryk i mam już jakieś tam doświadczenie z tymi elektrykami, do tego jest mój elektryk, więc mogę go zepsuć, to zaryzykujemy i go rozkręcimy, tak? Pierwsza podstawowa rzecz, przycisk tutaj i zdejmujemy zamek, jak już pokazywałem. Ja tu mam odłączoną, ale nie wyjętą baterię, więc muszę teraz trochę pokombinować, żeby ją stąd wydobyć, bo nie ukrywam, że to nie jest takie łatwe. Zdejmiemy od razu atrapę lufy, tak jakby lufę zewnętrzną. I od razu to, co mówiłem tutaj, nie miałem krótszej śruby, nie chciałem się też jej skracać, więc tutaj mi trochę śruba trzymająca kolimator wystaje. Tutaj druga też troszeczkę wystaje. I tak na jedną jest miejsce, na drugą musiałem zrobić tutaj sobie takie wgłębienie. Zdejmujemy pokrywkę plastikową i mamy dostęp do kablowania całego. Niestety tutaj jest MOSFET, znaczy stety i niestety, tak, bo no nie jest on najlepszą rzeczą na świecie, ale fajnie, że jest. Ja przy okazji zrobię sobie przegląd, może jakieś smarowanie, może podkładkowanie mechaniki. Dobra, i teraz ostrożnie, bo żeby nie pogubić sprężynek, bo tutaj są dwie sprężynki, które mogą nam uciec. Raz to jest ta sprężynka tutaj na dole, którą łatwo zgubić, malutka. Dwa, sprężynka od dyszy. Możemy też od razu dyszę sobie zdemontować. Dysza plastikowa, o już jakieś kawałki od tej dyszy odpadły. Jakieś kawałki plastiku. No wykonana jest, powiedziałbym, dość podle. Chyba kupię do niego lepszą dyszę od FPS Software, bo no, ta wygląda bardzo słabo. Podobno wzmacnianie tej sprężynki też co nieco daje, no ale to zobaczymy. Dobra, kolejna rzecz, jaką chciałbym zrobić, to chyba chciałbym wyjąć zespół spustu, bo on w momencie, kiedy nie mamy tutaj nic więcej, powinien nam się wysunąć, jeżeli tylko wyjmiemy ten pin. Cały zespół spustu powinien nam wyjść, a magazynka nie wypiąłem, to też nie ułatwia zadania. Opa. Co jeszcze widzę, że lufa tutaj, o, pyk, lufa uwolniona. O, i mamy zespół spustu z komorą od Begady. Ja tego już bardziej rozkręcać nie będę. Widzicie, gumka od Begady, ona wystaje trochę mocniej niż klasyczna. Mamy ten rotorek. On chodzi bardzo delikatnie, zero oporu. Zaraz zerknijmy, jak to wygląda pod spodem. Może ja dam radę dać tu jakiś o-ring, żeby to chodziło bardziej topornie, bo nie ukrywam, że ta komora potrafi mi się rozregulowywać. No i ta regulacja chodzi dużo ciaśniej. Aż można by powiedzieć, że chyba za ciasno. Więc tutaj mały modzik zrobiony. O-ring poszedł 3x1 rozmiar. 3x1, czyli 3 mm średnicy, 1 mm grubości. Poza tym ten element różni się jeszcze od standardowego w cymoklamkach tym elementem. To jest inaczej wykonane niż standardowo, gdyż to ma tylko przyciskać mikroswitch. Nie ma w tym wbudowanego przerywacza, tak jak w klasycznej cymoklamce. Dobra, to teraz musimy wyjąć sobie cały ten mechanizm i aby to zrobić, musimy sobie odkręcić m.in. stopkę.
W zwykłych cymoklamkach tu jeszcze z tyłu jest pin, ale tutaj pinu nie widzę. Więc teoretycznie stopka powinna nam zejść. Ok. Dobra, to teraz mamy 3 piny. Raz, dwa, 3 do wypchnięcia. Wszystkie 3 piny mają karbowaną stronę lewą. Czyli wyciągamy je w stronę zwalniacza magazynka. Wszystkie są tej samej długości, więc nie pomylimy się. Jednak idzie w dół, źle zapamiętałem. Mam nadzieję, że nic nie uszkodziłem. No nie wygląda na to. I pierwsze co nam się rzuca w oczy to oczywiście nietypowy układ stykowy. Tak jak mówiłem, mamy przede wszystkim mikroswitch, który odpowiada nam za wykrywanie spustu. To jest spust. Tu mamy mikroswitch, który odpowiada nam za selektor ognia. Znaczy nie tyle za selektor, co za informację, jaki mamy tryb. Tutaj. I ostatni mikroswitch jest odpowiedzialny za wykrywanie też nam cyklu. On jest tutaj. Bo ta dźwigienka chodzi góra-dół i wciska nam tutaj mikroswitcha. To jest odpowiedzialne za wykrywanie cyklu. Więc no, wygląda to całkiem spoko. Łożyska mamy faktycznie chyba kulkowe jakieś. Nasmarowane jest no, dość specyficznie, bo nie ukrywam, że na osiach jest sporo smaru. Natomiast zęby są praktycznie suche. Ten niebieski smar jest dość charakterystyczny i powinienem go tu widzieć, a go tutaj nie widzę. Do tego jeżeli chodzi o podkładkowanie, to nieźle. Ta ma dość sporo luzu zębatka. Ta też nie ma jakiegoś bardzo dużego luzu. Ta zębatka siedzi bardzo ciasno dla odmiany. Wydaje mi się, że moglibyśmy poprawić choćby pracę troszkę regulując położenie silnika, bo jest on sporo głębiej niż ja bym tego oczekiwał. To może być też jakiś tam problem, ale chyba otworzę to, przepodkładkuję po swojemu. Dobrze, zdemontujemy silnik, może od tego zacznijmy. O, tutaj w ogóle jakby kogoś interesował silnik, to jest LAU RC372H 4831E38D model. Nie wiem, czy komuś to powiem, może komuś, kto jest bardziej w modelach. Wszystko oczywiście sklejone, w ogóle nic możliwości, ale bez rozbierania tego głębiej nie jestem w stanie wyjąć silnika. No cóż nam pozostaje? Opa, zdejmujemy płytkę. Mamy tutaj od razu dostęp do układu elektronicznego. No niestety, jak już mówiłem, takiego dość przeciętnego, jeżeli chodzi o jego pobór mocy w spoczynku. Ostrożnie się trochę z tym obchodzę, żeby tego broń Boże nie uszkodzić, bo niestety poza oryginałem nigdzie tego nie dostanę. Nie ukrywam, że ze względu na to, że wszystko jest tutaj malutkie i tak dalej, trochę nie lubię rozkładać tych replik. A nie jest to też replika, którą rozkładam na co dzień, więc też nie mam za bardzo wprawy. I poleciał. Tu kompozytowa prowadnica dyszy. Tłok z jednym stalowym zębem. Cylinderek niebieściutki. Ale bardzo ładnie to chodzi. Głowica cylindra oczywiście maksymalnie nietypowa. Ilekroć to rozkładam, to mam ciarki na plecach. Tutaj trzeba bardzo uważać, bo te elementy bardzo łatwo pogubić. Klasyczna cyma. Silnik potem leciutko ja wsunę, żeby po prostu on się bardziej dosunął, a w tej chwili po prostu zajmę się podkładkowaniem. Do tego też to przesmaruję po swojemu, bo niebieski smar jest wszędzie, ale nie na przekładnie, nie? Więc tak. Na osi smaru jest w ciup, a na samej zębatce praktycznie w ogóle. Więc ja się biorę za sprzątanie tutaj i robienie tego wszystkiego po swojemu. A Was zapraszam na test
terenowy. Zobaczcie, jak to strzela. Jesteśmy na terenie testowym i będziemy testowali klameczkę od Begady. Trochę to trwało, ale wreszcie mam czas i wreszcie nie pada nam śnieg, więc się za to bierzemy. Jest ustawiony hopek do kulek 25, więc już mamy wyregulowany, powiedzmy, hopek. Jest zimno, od razu mówię, jest dzisiaj bardzo zimno, bo jest koło -2. No nie ukrywam, że to są warunki, w których ta klamka powinna chodzić najpewniej, ponieważ to są właśnie warunki, do których kupujemy cymoklamki. Na zimę, na mróz, to kiedy gazówki już, powiedzmy, naprawdę nie domagają i potrzebują troszkę wsparcia na prąd. Co prawda tutaj już, jak mówiłem, z tymi bateriami przy tym mrozie bywa różnie, nie? I to jest trochę problem, nie ukrywajmy. A zaczniemy oczywiście od chrono i lecimy. Na pojedynczym, 0,39 Joula, 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 0,4 Joula, 0,39 Joula, 0,39 Joula, 0,4 Joula, 0,38 Joula. Więc na ustawionym hopku jest wyjątkowo dobrze. Mamy 180 fps na kulkach 0,25 i powiem wam szczerze, rozrzut no mieści się w 3 fps. Mam nadzieję, że to widać. Więc zaskakująco dobrze, autentycznie się tego nie spodziewałem się trochę. I jest to dużo lepszy wynik niż to, co sobie prezentował Novridge. Wynika to m.in. z gumki i z samego systemu docisku. Co prawda o docisku od razu mogę powiedzieć, bo niestety troszkę się potrafi rozregulować. Więc to taka moja uwaga, że nie jest idealnie, ale też nie jest tragicznie. No i dobra, zaczynamy teraz już faktycznie test, jak to strzela. Włączamy kamerki. Mam nadzieję, że mimo mrozu wszystko będzie działać. I będziemy zaczynać jak zwykle od 20 metrów, no bo to klameczka, do tego cymoklameczka, więc no mamy pewien limit ograniczający moc. No bądźmy szczerzy, 0,4 Joula góra, no to nie jest jakoś bardzo dużo. Dobra, spróbujmy trafić. Zaraz. Na 20 metrów, no głupio byłoby nie trafiać. Głupio było też mieć kulki. Dzisiaj jest ze mną Hubert jako pomocnik, więc będzie nabijał kulki, nie będę musiał robić tego sam. I już w automacie na 20 metrach ogólnie strzela celnie. Jak widzieliście, to idzie ta chmurka bardzo ładnie. Masz jeszcze drugi? Ale nie wiem, czy to było widać, ale ja to już widziałem, że potrafiła któraś kulka być niepodkręcona, nie? Ale teraz już się to nie zdarza, więc może to była jakaś innej wagi kulka gdzieś w paczce, bo to też mogło tak być. Dobra, czyli na 20 metrów nie ma problemu, idziemy na 30. Dobra, i jesteśmy na 30 metrach i testujemy na ogniu pojedynczym. No, trafić się bez problemu daje. Co nie ukrywam, że chciałbym strzelać z kolimatora, tylko że mi nie działa. Ale się rozładował, a ja na to nie zwróciłem uwagi, więc nie mam baterii, więc trzymam pira z oko, bo nawet przyrządów nie mam, bo są zasłonięte kolimatorem, więc w ogóle super. I po kuleczkach. Magazynek do ładowania. Wkładamy drugi. Daje się trafić bez większego bólu na 30 metrów. W automacie to już w ogóle bez większego problemu. Więc co? Przejdziemy na 40 i zobaczymy, czy damy radę, bo tam już Novridge nie domagał. No, jesteśmy na 40 metrach, zobaczymy, czy damy się radę wstrzelić. Ja zdejmę sobie co prawda okulary, nie ukrywam, bo są przyciemniane i słabo będę widział już kulkę, bo jest trochę pochmurno, jest mało słońca. Więc zobaczymy, jak to będzie.
Daje się trafić, co prawda no przy tej odległości i tak krótkiej lufie jest to już raczej, no dało się trafić, nie jest to pewny strzał moim zdaniem, aczkolwiek jak widzieliście, jak już się człowiek wstrzeli, to dajemy radę je tam dość regularnie umieszczać mniej więcej w tym samym miejscu, więc i tak jest dobrze. Przede wszystkim ja celuję w górną krawędź celu. Nie celuję nad cel, nad plandekę, tylko w górną krawędź celu i te kulki praktycznie dolatują. Ok, niektóre lądowały lekko niżej, poniżej celu, niektóre w celu, więc ten chopek też nie działa idealnie, ale przy 40 metrach, przy 0,4 Joula moim zdaniem jest ok, a na pewno względem Novricha, który na tą odległość już praktycznie w ogóle sobie nie radził, to jest naprawdę dużo lepszy wynik. I na 40 metrów w automacie bez problemu się trafia. Jeszcze wywalimy jeden magazynek, ostatni, już tego możesz nie nabijać, panie Hubercie. Na 50 nie będziemy szli, bo no bądźmy realistami, nie? To kurczę trochę mija się z celem. Ale na 40 metrów jestem praktycznie w automacie być pewny, że trafię gościa, jeżeli widzę sylwetkę, bo tarcza jest wielkości mniej więcej mojego korpusu, nie? Bez głowy, tylko tu i tu. To i bez problemu w automacie się w to trafia, więc na 40 metrów jak najbardziej skuteczny zasięg z tym ustawieniami, co tutaj jest, a teraz przejdziemy sobie do podsumowania i pogadamy ogólnie trochę o tej klamce. No to podsumujmy sobie, jak sprawuje się ta klamka i co w ogóle o niej myślę. Ogólnie ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak to działa, jak to się sprawuje i jak duża przepaść jest pomiędzy tą repliką a taką zwykłą cymoklamką. W dalszym ciągu uważam, że jest to dobry wybór, mimo że kosztuje tyle co prawie 4 cymoklamki. Bądźmy szczerzy, bo to kosztuje chyba 800 coś złotych wyszło, plus dodatkowa bateria, za to ponad 1000 zapłaciłem z dodatkową baterią i jedna dodatkowa bateria, jak już mówiłem, nadaje się do niczego. Poszła do śmieci, ale za to, za te pieniądze dostajemy praktycznie w stoku, bez kombinowania, klamkę, która ma MOSFET, ma mikrostyki, co jest dużą zaletą w tej replice. Super, że mikroswitche. Dalej, co mogę jeszcze powiedzieć o mechanice wewnątrz? To, co jest chyba największą zaletą, to hopek i regulacja hopka, bo są to rzeczy od Begady, czyli gumka od Begady i regulacja od Begady i to chodzi naprawdę fajnie. Zresztą widzieliście, 25, a my mamy dalej 0,4 Joula. Praktycznie 0 strat, bez problemu kręcimy przy temperaturze koło 0 stopni, poniżej 0, bo dzisiaj wszystko zamarza, jest minus chyba 2 i to sobie radzi. Więc to jest naprawdę świetna zaleta, jeżeli chodzi o warunki zimowe, o to jak strzela ta klamka, jestem super zadowolony i naprawdę nie zamieniłbym jej na żadną inną, jeżeli chodzi o zasięg, celność i kręcenie. Jedyna wada, sama regulacja hopka tutaj, ta od Begady chodzi bardzo, bardzo delikatnie i z czasem potrafi się przestawiać. Więc na to zwracam uwagę, trzeba to kontrolować. Ja nie wiem, czy nie podłożę pod spód jeszcze jakiejś podkładki gumowej, żeby ona po prostu ciężej chodziła. To, na co jeszcze zwrócę uwagę, to jest samo umiejscowienie tu baterii. Ok, fajnie, że wchodzi 11, rozsądnej pojemności, bez większego kombinowania. Super, to na plus, ale upchanie jej tutaj to tragedia. Ja naprawdę bardzo lubię to, jak mamy te klasyczne gniazdo w cymoklamce i wpinamy te lipo dedykowane do tego gniazda, bo to po prostu działa. Wpinam, dociskam, koniec mnie obchodzi. Chcę wyjąć, wyjęta. 30 sekund. Tutaj upchanie baterii zajmuje mi kilka minut. Bo trzeba kable ułożyć, poukładać, żeby to się w ogóle chciało zamknąć. Więc to też jest upierdliwe. Ale jeżeli chodzi teraz o samo wykonanie zewnętrzne i to, jak klamka się prezentuje, to, że możemy bez żadnych adapterów, bez żadnych płytek, bez niczego montować kolimator. Mamy faktycznie metalowy zamek, blokowany na ten najlepszy system, czyli tutaj przyciskiem z tyłu, żeby go otworzyć, gdzie nie wyłamiemy tego jak na przykład w Cymo-Beretcie czy w Cymo-Colcie i tak dalej. Ja jestem z tego naprawdę zadowolony. Do tego mamy gwint, możemy sobie zamówić tracer, zamontować, co chcemy. Więc naprawdę moim zdaniem klamka warta polecenia jako klamka dla kogoś, kto nie chce grzebać. Moim zdaniem fajnie, naprawdę fajnie, nie tanio. To jest to najdroższa cymoklamka na rynku w stoku, bez dłuwania, ale moim zdaniem naprawdę godna uwagi. Jeżeli ktoś ma te pieniądze, to osobiście bym powiedział, że jeżeli potrzebujesz cymoklamki bądź klamki na zimę, która będzie chodziła niezawodnie,
i nie będziesz musiał mieć jej podłączonej do prądu przez 48 godzin, czy tam nawet chyba przez 24, to już bym tak się zastanawiał, to naprawdę jest to dobry wist, więc szczerze polecam. Mi się podoba, jestem bardzo zadowolony z tej klameczki, ona będzie mi, mam nadzieję, długo służyć. I to by było tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, sugestie, może też ma taką klamkę, albo sam budował swoją cymoklamkę, tak jak ja ostatnio budowałem i powiem szczerze, że ta klamka, którą ja budowałem, moim zdaniem strzela gorzej od tego. Chyba że jest zimno i bateria tutaj nie domaga, tak? Bo niestety nie mogę baterii zamiennie używać. Piszcie w komentarzach. Ja zawsze tam staram się odpowiadać, uzupełniać, dopowiadać, więc serdecznie tam zapraszam. A na tą chwilę kończymy. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.